Z tym zainteresowaniem fotografią to jest tak, że ja się niedawno na tym złapałem, że to już trwa ponad 45 lat. Trudno jest mi samemu w to uwierzyć, ale tak po prostu jest. Ja zaczynałem w ogóle fotografowanie od zupełnie innej tematyki niż ta, która jest pokazywana na tej wystawie, bo właściwie dzieciaka, miałem wtedy 14 lat, zafascynowała mnie pewna rzecz, ona mnie zresztą fascynuje do dzisiaj. Ja wtedy mieszkałem na Pradze, na Szmulkach. To jest ta część Pragi, która była kiedyś najbardziej, jak to się ładnie mówiło, starożytna, która właściwie przez dziesięciolecia najlepiej się przechowała, a która na moich 14-letnich oczach zaczęła znikać. Zaczęto rozbierać domy, zaczęto zmieniać tam przebiegi ulic i właściwie cały ten krajobraz, w którym ja się wychowałem, bo mieszkałem tam od 5 roku życia, gdzieś około 79 on zaczął znikać. I to był takie instynktowne zupełnie działanie, żeby w jakiś sposób to utrwalić. Jak to można było utrwalić? Tylko za pomocą aparatu fotograficznego i udało mi się przekonać wtedy mojego tatę, żeby mi udostępnił aparat, który myśmy wtedy mieli w domu. To był dwuobiektywowy Start. On dziś bardzo dobry aparat. To już dla takiego porównania, to na świecie takie aparaty to są znane, bo to są dwuobiektywowe lustrzanki Rolleiflex. Więc ten Start, on był ewidentnie wzorowany na tym. Ja z tym Startem zacząłem chodzić po Pradze i zacząłem ją fotografować. Potem już był 1980 rok, przeszedłem na małoobrazkowy aparat, czyli na Zenita, bo właściwie każdy fotograf z mojego pokolenia, ludzi porodzonych gdzieś tam w połowie lat 60., zaczynał właśnie od tego sowieckiego Zenita. Ja tę Pragę fotografowałem przez wiele właściwie lat. Złożyło się to na taki album negatywów, który ja oczywiście pieczołowicie w tej chwili przechowuję, który, jak sądzę, w ogóle powinien swoje miejsce w pewnym momencie znaleźć albo w Narodowym Archiwum Cyfrowym, albo pewnie w Muzeum Pragi, bo to jest chyba najlepsze miejsce. Ja oczywiście, korzystając już z dzisiejszych zdobyczy techniki fotograficznej, bardzo pilnie te wszystkie zdjęcia zeskanowałem, więc one istnieją w dwóch postaciach, czyli tych negatywów robionych przeze mnie jako dziecko gdzieś na początku lat 80., i w tej formie cyfrowej. Ja swoje pierwsze odbitki zrobiłem w styczniu 80 roku. Nauczył mnie tego mój wujek. To się też odbyło w takich bardzo smutnych okolicznościach, bo akurat na początku 80 roku umarł mój dziadek. To była moja w ogóle pierwsza śmierć, z jaką się zetknąłem. I żeby jakoś mnie rozerwać, mój wujek pokazał mi ciemnię fotograficzną. Ja wtedy zrobiłem w połowie stycznia 80 roku zrobiłem swoje pierwsze odbitki. Jakoś tak to poszło. Więc ja głównie fotografowałem tę Pragę. Potem życie skierowało mnie w troszkę inną stronę, bo zacząłem studiować w szkole teatralnej. Ale zawsze gdzieś ten aparat fotograficzny trzymałem blisko siebie. Tylko prawdę powiedziawszy, ja w ogóle nawet się wtedy nie spodziewałem, w ogóle o tym nie myślałem, że to kiedyś będzie jakaś taka bardzo istotna część mojego życia. W tej chwili, jak sądzę, ona chyba jest najistotniejsza. Ale się tą fotografią na powrót zainteresowałem gdzieś w połowie lat 80. i już tak na poważnie. Zacząłem wtedy robić takie swoje pierwsze próby fotograficzne. One oczywiście były okropnie naiwne. Pewnie w jakiś sposób powielające to, co widziałem w tak zwanej normalnej fotografii artystycznej. Ja nawet dzisiaj gdzieś trzymam te odbiteczki, a już tylko dla siebie. A potem, to też była sprawa przypadku, kupiłem ja sobie
tutaj w księgarni, zresztą na Starym Mieście, pewien album. Mam go oczywiście do dzisiaj. I to był album zatytułowany Wigierski Park, wtedy krajobrazowy, dzisiaj to jest Park Narodowy. I tam były zdjęcia, które mnie po prostu urzekły, to były zdjęcia krajobrazów. Zdjęcia robione przez ludzi, z którymi później życie zetknęło mnie dość intensywnie. Dość powiedzieć, że jednym z autorów tego albumu był Zygmunt Świątek. On był potem moim wprowadzającym do Związku Polskich Artystów Fotografików. Więc jak to się mówi, to powiedział się młodzież, że mnie to strasznie zajarało. I właściwie równolegle z tym też w księgarni na Starym Mieście zobaczyłem album artysty, o którym dużo słyszałem. Ja jeszcze mało go wtedy znałem, no ale to wiadomo było, bo Edward Hartwig, no, wszyscy wiedzą, Edward Hartwig. I to były wierzby. Ja zobaczywszy te dwa albumy doznałem takiego, no to można powiedzieć, że to była taka iluminacja, no to była iluminacja jednak, bo te dwie książki uświadomiły mi taką kreatywną siłę fotografii, obiektywu. To mnie bardzo zainteresowało i w tym momencie to myślę, że to było to, że poczułem ten zew. To był 1989 rok, że powiedziałem sobie wtedy, tak, to jest to, co ja bym chciał robić. No ale tak, ale studiowałem w tej szkole teatralnej, szkołę teatralną skończyłem, Wydział Wiedzy o Teatrze, dosyć szybko zacząłem pracę zawodową jako krytyk teatralny. No ale już tego aparatu z ręki nie wypuszczałem i tak zacząłem w to coraz głębiej wchodzić. Gdzieś w 90 roku w bibliotece na Koszykowej zobaczyłem w czytelni czasopism numer magazynu Foto, a w nim był artykuł o, to się mówiło wtedy, szlachetne techniki fotograficzne, czyli to, co ja dzisiaj nazywam alternatywnymi procesami fotograficznymi, między innymi guma. Więc ja to zobaczyłem, zapoznałem się z tym, jak to można powiedzieć, że przyjąłem to do tak zwanej akceptującej wiadomości, że coś takiego jest. Ale nie ukrywam, że troszkę mnie to rozczarowało. Dzisiaj wiem dlaczego. Dlatego, że wtedy ten poziom poligraficzny był taki, że on w zasadzie mógł raczej rozczarowywać człowieka, niż tego człowieka do czegoś zachęcać. A potem się zdarzyło tak, że moja mama wyleciała, to był 1989 rok, na placówkę dyplomatyczną na Cypr. No i ja zacząłem do niej przylatywać. Już bardzo zainteresowany tą fotografią i ten Cypr, no to było dla mnie odkrycie. Takim pierwszym moim plenerem to były Mazury, które uwielbiałem fotografować. Mam do tego czasu ogromny sentyment. Wydaje mi się, że ja tak zeskanowałem ostatnio te filmy, które tam zrobiłem i okazało się, że ten młody człowiek, który miał 24 lata, no może sprzętu fotograficznego to on dobrego nie miał, no ale chyba była pewna wrażliwość. To mogę powiedzieć o tamtym sobie, który jest już ode mnie bardzo daleko, więc mogę o nim mówić prawie właściwie jako moim młodym znajomym. No i tenże mój młody znajomy, którym ja dzisiaj jestem, znalazł się na tym Cyprze w 90 roku. No i to było takie drugie odkrycie. No bo to była oczywiście egzotyka tego miejsca, zupełnie inny krajobraz. On mnie zaczął interesować. Na Cyprze miałem swoją pierwszą wystawę, którą zorganizowała moja serdeczna przyjaciółka Urszula Tekieli-Savopoulou. Do dzisiaj się przyjaźnimy, już minęło 35 lat. Mamy ze sobą taki codzienny kontakt, dzisiaj już używając WhatsAppa, no ale Urszula przyjeżdża z mężem tutaj i mąż jest Cypryjczykiem, który się bardzo opolaczył, jest artystą, jest gitarzystą. No i to takie artystyczne małżeństwo, Urszula mi zorganizowała tę pierwszą wystawę, ona się nawet bardzo podobała.
I dostałem na Cyprze namiar na człowieka, który okazał się być dla mnie kimś niesłychanie ważnym. To znaczy do fotografa Wiesława Zielińskiego. Ja trafiłem do niego do pracowni. To był początek 1991 roku. No i na ścianach u niego zobaczyłem coś, co mnie niesłychanie zainteresowało. Zapytałem, co to jest. No i on mi powiedział właśnie wtedy, że to są fotografie w technice gumy. No. I wtedy chwyciło mnie, to strasznie zainteresowało, bo ja się wtedy zorientowałem, że to, co mnie w ogóle interesuje w fotografii, to nie jest taka mechaniczna rejestracja rzeczywistości, tylko żeby przez fotografię coś powiedzieć bardziej od siebie. Więc te gumy bardzo mi się spodobały. Ja zacząłem to próbować, to był 91 rok, nie za bardzo mi to wychodziło, bo materiałów wtedy jeszcze nie było. To proszę pamiętajcie, że to było 2 lata po skończeniu się komunizmu w Polsce, więc różne takie dziwne rzeczy, ale także wyposażenie dla plastyków, także sprzęt fotograficzny, dopiero wtedy zaczął się pojawiać w sklepach. Myśmy wtedy błyskawicznie przechodzili taką ogromną rewolucję. To już wszystko było. Ale gumy arabskie jeszcze nie. Ja pierwszą swoją gumę arabską kupiłem, też zresztą w pobliskim tutaj sklepie na Starym Mieście, był 92 rok. No i ruszyłem do pracy. No i o dziwo to mi zaczęło wychodzić. Ja zresztą tę swoją pierwszą gumę, która przedstawia zaułek w Nikozji, no to ja ją przez cały czas trzymam u siebie w domu na ścianie. Ona wisi przy wejściu do mojego pokoju, czyli ja ją właściwie mijam kilkadziesiąt razy dziennie. No ja zawsze mówię, że przez to, ten Cypr w moim życiu jest przez cały czas obecny. No i zacząłem robić te gumy równolegle radio, krytykę teatralną, ale wiedziałem, że to, co bym chciał naprawdę pewnie w życiu robić, to jednak jest fotografia. No, teatr i fotografia. I potem zdarzyło się, tak już bardzo krótko mówiąc, że w 2001 roku spełniłem swoje marzenie i pokazałem, tu właśnie, w Starej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików, swoje zdjęcia zrobione z Cypru, właśnie na Cyprze. W tych latach 1990-1993. Na tej wystawie pojawiła się liczna reprezentacja ambasady Grecji, był między innymi grecki ambasador, także grecki szef biura prasowego ambasady Republiki Grecji w Polsce. No i on mnie zapytał, czy ja w ogóle kiedyś byłem w Grecji i czy chciałbym pojechać. Ja powiedziałem, że nigdy nie byłem, ale oczywiście bardzo bym chciał. No ale co chciałby pan zobaczyć? Ja powiedziałem, to co jest marzeniem każdego fotografa, znaczy zobaczyć meteorę i żeby zobaczyć Atos. On wtedy tak na mnie popatrzył, powiedział, wie pan co, panie Tomaszu, wie pan, może to jest do zrobienia nawet. No i było do zrobienia. Ja się na początku 2001 roku po raz pierwszy znalazłem, nie dość, że w Grecji, ale także od razu na Atos. To były tylko 2 dni, więc ja to zawsze mówię, że to był taki rekonesans, wieczorek zapoznawczy. To jest zresztą taki bardzo, moim zdaniem to jest bardzo dobra taka dawka dla każdego, kto się wybiera na Atos, tak za pierwszym razem, żeby nie być za długo, żeby posiedzieć 2-3 dni i zobaczyć, czy nam to w ogóle odpowiada. Mnie to zaczęło bardzo odpowiadać. No i zacząłem na to zwracać. Zrobiło się tych podróży w tej chwili od 2001 roku już 19. Ja przywiozłem stamtąd ogromny materiał fotograficzny. Ja go przez cały czas i skanuję i opracowuję. Jak sądzę, ten materiał w ogóle ewoluował, dlatego że ja zaczynałem od tego, na czym się najbardziej znam i to, co było dla mnie najbardziej dostępne. Na Atos, biorąc pod uwagę taką specyfikę tego miejsca, w którym
natręci z aparatami fotograficznymi nie są zbyt dobrze widziani, bo mnisi tam nie są po to, żeby być modelami, tylko żeby po prostu modlić się i żeby pracować. Więc ja zawsze, do tej pory mam coś takiego, mimo że jestem z miejscem zaprzyjaźniony, zawsze staram się, żeby być tam mile widzianym gościem, a nie intruzem. No więc zaczynałem od krajobrazu. Pokazałem to po raz pierwszy tu w Warszawie, też w galerii w 2007 roku. Ta wystawa potem tu w galerii. Ta wystawa potem poleciała do Salonik w 2010 roku. Była tam pokazywana w Muzeum Bizantyjskim. No to jest właściwie, to jest Muzeum Narodowe, jedno z muzeów narodowych Grecji. Także spotkał mnie taki ogromny zaszczyt i taka ogromna przyjemność, że zdjęcia Polaka przedstawiające Świętą Górę Athos były prezentowane w tak jednak prestiżowym miejscu. Ja do dzisiaj uważam, że był to wielki zaszczyt i wielkie wyróżnienie. I takie bardzo miłe ze strony Greków uznanie dla tej pracy, którą tam udało mi się zrobić. No i ten mój związek z tą Świętą Górą Athos, on tak trwa. Już tytułem anegdoty to może to, że wraz z moimi greckimi przyjaciółmi pokazaliśmy tamten materiał na początku 2018 roku w Radzie Europy w Strasburgu. I to była podobno w ogóle pierwsza prezentacja Świętej Góry na Europejskim Forum. Ale co było bardzo interesujące i co ja sobie też niesłychanie cenię, to jest to, że ja oczywiście tak jak każdy, kto wchodzi do budynku Rady Europy, musiał mieć identyfikator. Więc ja ten identyfikator trzymam do tej pory, on jest Tomasz Mościcki, Grecja. Więc się nagle okazało, że ja Polak byłem reprezentantem Grecji, więc to myślę o tym z wielkim rozczuleniem i z taką wielką dumą. No i też z taką świadomością, że to jest w pewnym sensie taki symbol tego, czym jest współpraca europejskich narodów. Więc to jest dla mnie strasznie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o te gumy, no to ja zajmuję się tymi gumami od 1992 roku. Miałem taką przerwę 10-letnią, kiedy robiłem zupełnie inne rzeczy, bo zajmowałem się też fotografią, ale głównie fotografią mostów. No miałem taki etap. Dziś to mnie zajmuje troszkę mniej, ale kontaktu z tym nie straciłem, ale to były jednak głównie barwne i cyfrowe zdjęcia. Więc ja tę gumę zarzuciłem, bo też się przyplątały zupełnie inne rzeczy. Ja miałem do napisania parę książek poświęconych historii warszawskiego teatru, co też mnie absorbowało, ale w 2024 roku władze mojego związku, czyli Związku Polskich Artystów Fotografików, w pewnym sensie wymogły na mnie, zgwałcono mnie do tego, żebym poprowadził u nas w związku w ramach studium fotografii zajęcia z techniki gumowej. Ja na początku się broniłem rękami i nogami, mówiłem, że chyba nie za bardzo mnie to interesuje już, bo jestem gdzie indziej. No ale powiedziano mi, że musisz, no to powiedziałem, no dobrze, że jak muszę, no to muszę. Ja te zajęcia przeprowadziłem, troszkę się obawiając w ogóle tak, po pierwsze, czy mnie to jeszcze interesuje, czy ja to w ogóle jeszcze umiem. No ale w czasie tych zajęć ja pokazałem studentom, na czym polega ten proces. No i tak wróciłem do pracowni, obejrzałem sobie tę odbitkę, ona nie była w ogóle dokończona jeszcze. I powiedziałem sobie, no to dobrze, słuchaj, wiesz co, to my ją, Tomaszu, zrobimy wobec tego do samego końca. No i na tyle mnie to wciągnęło po tych kilkunastu właściwie latach izolacji od tej techniki, zacząłem to robić. Też inna sprawa, że troszkę z musu, dlatego że moi greccy przyjaciele
postanowili, że w Salonikach w 2025 roku zostanie pokazana taka właśnie atowska wystawa, złożona z odbitek w technice gumy, czyli w pewnym sensie sequel tamtego, ale od razu mówię, że ta wystawa jest i będzie zupełnie inna niż tamten materiał, chociaż niby w tej samej technice, ale który robiłem już jako człowiek młodszy o te 20 lat, bo to są inne doświadczenia, inny sposób myślenia o tym wszystkim. I jak sądzę, także inna wiedza techniczna, bo ja w ciągu 9 miesięcy zrobiłem jakąś zupełnie rekordową liczbę tych zdjęć, bo to jest ponad 90. Więc mój przyjaciel Wiesław Zieliński, którego tu wspomniałem, troszkę się śmieje, mówi, że to właściwie to prawie jak taśmowa produkcja. No i rzeczywiście, myślę, że w pewnym sensie taśmowa produkcja, ale udało się, jak sądzę, jeżeli w ogóle coś się udało w tej sprawie, powiem, że tak, osiągnąć pewną powtarzalność wyniku, a poza tym pewną precyzję techniczną. Więc z tymi gumami i z tą fotografią to jest tak, że ona towarzyszy mi właściwie przez większą część mojego życia. Ja mogę w tej chwili powiedzieć już po 35 latach uprawiania pracy zawodowej jako dziennikarz, jako krytyk teatralny, także jako historyk teatru, że tak zwane bieżące życie teatralne, to ono, nie ukrywam, że ono mnie interesuje coraz mniej. I to chyba nie jest jednak moja wina, tylko to jest tak, że jak ja studiowałem w szkole teatralnej w drugiej połowie lat 80. minionego już wieku, to ten teatr był zupełnie, z całą pewnością był mądrzejszy od tego, z którym mamy do czynienia w tej chwili. I skutkiem czego te moje życiowe zainteresowania, one tak się zaczęły przesuwać. Znaczy, mnie w dziedzinie teatralnej mnie w tej chwili bardziej interesuje historia teatru i to też w takim bardzo wąskim, wyznaczonym sobie zakresie. To znaczy historia teatru w mieście, które chyba kocham najbardziej, nie chyba, na pewno, które kocham najbardziej. W mieście, w którym się urodziłem, w mieście, które dało mi wykształcenie, w mieście, które daje mi chleb. I to jest Warszawa, bo historia warszawskiego teatru jest fascynująca, jest nierozłącznie spleciona z życiem tego miasta. W chwilach jego wielkości, w chwilach jego świetności i w tych chwilach najbardziej tragicznych. Więc śledzenie tej historii jest dla mnie fascynujące. Natomiast to mogę powiedzieć, że to chyba z całą pewnością, że akurat fotografia artystyczna, jeżeli w ogóle to, co ja uprawiam, jest fotografią artystyczną, nie mnie to sądzić, że to jest rzecz, która pewnie w życiu dała mi najwięcej radości, najwięcej satysfakcji i która pewnie była moją największą życiową przygodą. Jest taką rzeczą, pewnie jedyną z tego wszystkiego, co tam w życiu udało mi się robić, o której myślę, że chciałbym, żeby to mnie przeżyło. I to tak wygląda. Rozważania człowieka, który wszedł w 60. rok życia, zajmującego się fotografią, ja wiem, że to dla młodych ludzi to jest data jakaś zdumiewająco odległa, to już prawie jak epoka lodowcowa, ale zajmującego się fotografią od 1979 roku, to jest jakiś kawałek życia.